Dzisiaj z filmu dowiecie się, w jaki sposób producent pomidorów Tomasz Szulc koło Leszna poradził sobie w tym trudnym sezonie z uprawą pomidorów gruntowych, z ochroną, jak wykorzystał różne ekologiczne rozwiązania w celu zabezpieczenia przed chorobami, przed oparzeniami słonecznymi, też przed suchą zgnilizną oraz w jaki sposób może wykorzystać ekologiczne rozwiązanie do desykacji. Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie się znajdujemy? Jesteśmy w miejscowości Kłoda, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. Pięknie. Jakie prowadzisz gospodarstwo? Zróżnicowane, bo od produkcji roślinnej zbóż, kukurydzy, po uprawę truskawki i pomidora. Pomidora, jaka jest powierzchnia w tym roku? W tym roku jest największa powierzchnia pomidora w moim gospodarstwie, w całej mojej historii prowadzenia gospodarstwa, bo aż 37 hektarów. To trochę tego jest. A truskawek? Truskawek zmniejszamy, w tym roku było 6, na przyszły rok zostanie nam 5 hektarów. Okej. Tomaszem znamy się od ubiegłego roku, kiedy zaczął trochę testować produkt Agroeca Protect zarówno w truskawkach i pomidorach w ubiegłym roku. I w tym roku mamy ekstremalnie trudny sezon, jeśli chodzi o ochronę pomidorów gruntowych. Opowiedz, jak w tym roku u Ciebie, jak prowadzisz tę ochronę i jak to wygląda? W tym roku ochronę prowadzę, tak jak jest rok ekstremalny i ochrona tak samo jest naprawdę ekstremalna. Musimy praktycznie z dnia na dzień obserwować, co się dzieje, po każdych opadach deszczu jechać, zabezpieczać tą roślinę, bo mamy fajne przyrosty, fajny owoc, bo ilościowo i wielkościowo owoc jest fajny, tak, ale mamy znowu problem z chorobami, nie? I to zaraza, podstawa, z którą walczymy praktycznie od pierwszych dni posadzenia, walczymy z zarazą i ta zaraza nas nie chce tutaj nam odpuścić. W porównaniu do roku ubiegłego, gdzie wystarczyły 2 fungicydy na zarazę, był praktycznie i Agroeca Protect i to były całe zabiegi moje w pomidorze, gdzie cieszyłem się, że tu nasza współpraca ładnie wyszła. Ta Agroeca Protect w ubiegłym roku przy mniejszym nasileniu opadów była wystarczająca. Ilość zabiegów fungicydów wystarczyło 2 razy, tak w tym roku niestety myślę, że jakby nie Agroeca Protect, tych zabiegów fungicydowych by trzeba było więcej zastosować, aczkolwiek ja stosuję masz schemat? Przemiennie. Schemat mamy co 7-10 dni fungicyd i co 7-10 dni idzie Agroeca Protect. Faktycznie Agroeca Protect patrzymy, żeby to było, jak jest opad deszczu dzisiaj zapowiadany, to czekam jeden dzień, żeby to stosować po. Czyli możemy powiedzieć tak, że po wystąpieniu opadów starasz się zastosować najpierw Agroeca Protect, a później po ilu dniach? Zależy, jak mi tam wyjdzie termin, bo pilnuję się, żeby fungicyd nie był większy odstęp niż 10 dni. Aha. Od 7 do 10. A między tym to już wypełniam jakby Agroecą Protect. Widzę zagrożenie, widzę nasilenie chorób i też widzę, że jest zasuszenie, jest na liściach jakby zatrzymany rozwój choroby, to znaczy, że zadziałało, nie? Czyli jak była infekcja, to widać właśnie na liściach, że też jakieś rozwiązanie, czy to fungicyd, czy Agroeca Protect jakby wypala? Wypala, tak jest. I można jechać dalej. Myślę, że jakby nie Agroeca Protect, to te fungicydy by trzeba było stosować co 5 dni, bo tutaj w tym roku w moim rejonie na przykład jest tak, że temperatura 30, spadnie 50 litrów wody, nie? I przez 2 dni na przykład było tak, że nie mogłem wjechać w pole, bo z początku po świeżych posadzeniach ta ziemia w ścieżkach jeszcze nie była na tyle ubita, że jak próbowałem wjechać, to musiałem się wyciągać, nie? Także ekstremalnie jeszcze jest tego technicznie. Nie chcemy. A tego też nie chcemy, bo zrujnujemy sobie pole, strukturę, a później trzeba to jakoś zebrać. Także tutaj też mamy takie sytuacje, że nie możemy nawet wjechać w pole na drugi dzień, czy nawet tam po kilku godzinach po tym opadzie, nie? Ale łącząc te wszystkie zabiegi, obserwując plon, jakość, to sam widziałeś, co dzisiaj tu chodzimy po polu, jak na ten rok
twierdzę, Na razie że nieźle, wygląda dobrze. Nieźle. O. Tak, bo jak widzicie tutaj na wykresach, bo u Tomasza jest stacja systemu FarmSmart, w tym roku jest ekstremalnie dużo tych właśnie zagrożeń związanych czy z zarazą, czy z alternariozą, ale też i z chorobami bakteryjnymi. Natomiast u Ciebie, jeśli chodzi o bakteriozy, to nie ma żadnych. No, Alternariozy raczej nie widać. Jedynie właśnie jest trochę problem z zarazą, tak? tak jest, to jest największy problem z tą zarazą, no bo Ale sekundkę, ale jak widzimy tu, jak przeglądaliśmy, to widzieliśmy na liściach, troszeczkę gdzieś na łodygach i tylko na razie sporadycznie owoców, czyli nie jest źle, bo na razie jak widać, przeglądaliśmy, to może do 1% jakichś porażonych owoców maksymalnie, nie? tu na tym polu do 1%, pojedziemy jeszcze na drugie pole, zobaczymy, ale też to, co ja lustruję pola, twierdzę, że tam no ten 1% zaraza, no niestety na całej tej plantacji nam tutaj pójdzie w szkodę, ale to i tak nie jest dużo, jak patrząc Co się dzieje w tym roku, nie? na ten rok, na te warunki. Tak. No wiadomo, roślina też szybko rośnie, bo ma warunki do wzrostu idealne, nie? No właśnie. A Teraz pytanie, jeszcze... właśnie. Pytanie mam do Ciebie, bo Ty zauważyłeś bardzo ciekawą rzecz, którą warto tu powiedzieć innym i my też to obserwujemy już badając różne choroby odglebowe, że jest bardzo duży negatywny wpływ jednego składnika, jeśli chodzi o nawożenie. Powiedz, Tomaszu, co Ty zaobserwowałeś? No ja zaobserwowałem tutaj, na tym polu, gdzie jesteśmy, zastosowałem saleczak, tylko i wyłącznie jako azot dostał saleczak i saletrę wapniową, to już to pogłównie na zasadzie bardziej suchej zgnilizny i no już podpędzenia owoców, ale to jest takie już I tam porażenie jest znacznie kosmetyczne. No porażenie mamy tutaj małe i zarazą i suchą zgnilizną na tym polu jest naprawdę bardzo dobrze. Aczkolwiek na polu, gdzie zastosowałem mocznik złączony z saleczakiem, czyli pod korzeń poszedł mocznik, pogłównie poszła dawka saleczaku, tam widzę jest porażenie większe. W ubiegłym roku zrobiłem też takie doświadczenie i też to zaobserwowałem, także na przyszły rok przechodzimy już w sam saleczak. bez nawożenia formy amonowej. Nawożenia formy amonowej. I tutaj jeszcze tylko dodam, Tak. pogłównie to, co stosuję nawóz dolistny, to stosuję nawozy potasowe. Aha. Tylko tu bez azotu, nie? Żeby po prostu nie pędzić i nie dawać właśnie tym patogenom pożywki jeszcze, tak. do rozwoju. Tomasz, czyli bo Ty AgroEC Protect właśnie stosujesz naprzemiennie z fungicydami w pomidorach, ale też już drugi rok stosujesz w truskawkach i tam się sprawdza, tak? W truskawce, w tunelu foliowym stosuję tylko AgroEC Protect, żadnych fungicydów. Nie ma żadnych, Można bez środków ochrony roślin? Bez środków ochrony roślin, tylko no, szkodniki to wiadomo. No, Tak, mówimy o choroby. Jeżeli mówimy o chorobach, stosujemy tylko AgroEC Protect w tunelu i truskawka jest 100% utrzymana do samego końca, owocuje praktycznie do ostatniego owocu zbieramy i nie ma żadnych problemów. Faktem co 5 dni jest tam już w tunelu jedziemy profilaktycznie. Co 5 dni jest zadana dawka oprysku i zdaję to egzamin na pewno, bo wcześniej, bo uprawę tunelową mamy już tam parę lat, wcześniej były stosowane fungicydy, teraz jedziemy bez fungicydów, mamy 100% truskawkę utrzymaną w pełnej zdrowotności. Bez pozostałości. Bez żadnych pozostałości. Wracamy do pomidorów. Omówimy teraz zabezpieczenie owoców przed suchą zgnilizną wierzchołkową, przed oparzeniami słonecznymi oraz ekologiczny sposób na desykację. Ale o tym opowiemy w kolejnym odcinku.